Stefan, to filmujesz czy nie filmujesz? Jak ja wyglądam, Stefan? Włączyłeś to już? Jak wyglądam, dobrze? Dobrze. Dobrze, no ty, ale kropka się nie świeci tam. Włącz to. Już? Dobrze, chodź tu. Większość polskich miast ma problem z czystym powietrzem. Na 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Unii Europejskiej 33 leży właśnie tu. Ale najgorsze jest to, że większość ludzi o tym nie wie. A ci, którzy wiedzą, bagatelizują ten problem, sądząc, że ich nie dotyczy. Bo w końcu kto musi oddychać? Smog to poważna sprawa. Dlatego jest równie fascynujący, co szkodliwy. Występuje w całej Polsce, od morza po Tatry. Skąd się wzięła nazwa smog? Powstała z połączenia dwóch słów. Smoke i fog, łącząc je w jedno. Smog. Skąd bierze się smog? To jest bardzo dobre pytanie. Odpowiedź na nie jest tutaj. Spalanie węgla i drewna, które emitują pyły o bardzo drobnych rozmiarach. Samochodów, zwłaszcza starych silników diesla, ciężkiego przemysłu. Każde z tych źródeł pozostawia w powietrzu pyły i gazy. Pyły są różnych rozmiarów, małe i większe. Tragiczne skutki smogu zaobserwowano 60 lat temu w Londynie. Nagle w mieście zabrakło trumien. Przez kilka kolejnych dni nastąpiło 3 razy więcej zgonów niż wynosi średnia. Wtedy panowała w Londynie bardzo mglista i bezwietrzna pogoda, stąd nazwa smog. Każdy proces spalania, nawet taki, to cała fabryka chemiczna. Powstają setki związków, z których większość jest dla nas szkodliwa. Wszyscy mamy wpływ na to, jak dużo tych szkodliwych substancji powstaje. Decyduje o tym, co spalamy i jak spalamy. Węgiel i drewno wydzielają bardzo dużo szkodliwych substancji. Gaz ziemny tworzy bardzo mało i dlatego jest bardzo czystym paliwem. Najgorszy rodzaj spalania zachodzi w prymitywnych domowych piecach. Na szczęście są już nowoczesne, dużo czystsze piece, ale mało ich używamy, bo oszczędzamy na ich zakupie. Samochód stary albo zaniedbany truje nawet 100 razy bardziej jak nowy i zadbany. Dużo paliw spala przemysł, ale tam stosuje się filtry oczyszczające spaliny. Najbardziej ekologicznym rozwiązaniem są pompy ciepła. Są najbezpieczniejsze dla powietrza, ponieważ nie emitują żadnych zanieczyszczeń w twojej gminie. Tu przygotowałem sobie smog w wygodnej formie aerozolu. Jak smog działa na człowieka? Przeprowadźmy eksperyment. Smog oddziałuje na całe ciało. Powoduje choroby płuc i nowotwory. Zwłaszcza źle działa na słabszych, dzieci i starszych. Kaszel to tylko jeden z symptomów. Najciekawsze jest to, co dzieje się wewnątrz Stefana. Stefan! Stefan! Drobinki pyłu mają różne rozmiary. Klasyfikujemy je właśnie ze względu na nie. Jednostką miary jest mikrometr, czyli 1/1000 milimetra. Pył PM2,5, czyli Particulate Matter 2,5. Cząstki o rozmiarach 2,5 mikrometra lub mniejszej. Niebezpieczne dla zdrowia. Smog nas zabija. Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie jest znacznie poważniejszy niż na ogół sądzimy. Brudne powietrze wpływa nie tylko na układ oddechowy, na choroby płuc, ale także na układ krążenia, a nawet na układ nerwowy. W dodatku narażeni jesteśmy właściwie od momentu poczęcia i przez cały okres życia płodowego szkodliwe substancje, które są obecne w powietrzu, w ogóle w środowisku, wpływają na nasz rozwój. To potem przekłada się na przykład na niższą wagę urodzeniową, wcześniejsze przyjście na świat, gorsze wykształcenie układu nerwowego, gorsze wykształcenie układu oddechowego i to wszystko rzutuje potem na nasze zdrowie przez całe życie. Częściej zapadamy na infekcje, mamy większe szanse na różne inne choroby.
I zanieczyszczenie powietrza, tak jak powiedziałem na początku, po prostu nas zabija, skraca nasze życie. I w Krakowie jest to ponad rok życia, który tracimy przez to, że oddychamy brudnym powietrzem. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne, takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, na przykład rakotwórczy benzoalfapiren, metale ciężkie, dioksyny, furany. Z powodu niewielkich rozmiarów z łatwością docierają do najgłębszych partii układu oddechowego, a tam do pęcherzyków płucnych. Jeszcze mniejsze drobiny mogą dotrzeć bezpośrednio do układu krwionośnego. W ten właśnie sposób do organizmu docierają najbardziej niebezpieczne cząstki pyłów. Przeprowadzamy eksperyment. Podajemy Stefanowi powietrze ze smogiem. Stefan! W porządku? Stefan, oddychając, wciąga także benzoalfapiren, czyli wypala około 2,5 tysiąca papierosów rocznie, nie paląc. Jego puls przyspiesza, drobinki pyłów przedostają się do krwi, gdzie zalegają i mogą wywołać udary, zatory i zawały. Nawet jeśli Stefan przestanie pedałować, pył pozostanie w jego organizmie. Im dłużej go wdychamy, tym więcej go mamy w płucach. Nowotwory to kwestia czasu. Szacuje się, że w Polsce smog zabija około 40 tysięcy ludzi rocznie. Pył PM10, czyli Particulate Matter 10, to wszystkie cząstki o wielkości 10 mikrometrów lub mniejszej. Dla porównania włos ludzki ma średnicę 50 do 90 mikrometrów. Co powoduje smog? I to przez cały rok. Głównie spalanie węgla i drewna. Najwięcej pyłów emitują piece starego typu, tak zwane kopciuchy. Można w nich spalić wszystko. Od węgla po nielubianego sąsiada. Spalanie węgla w takim piecu emituje bardzo dużo pyłów. Zdziwilibyście się zresztą, co można znaleźć w paleniskach polskich pieców. Nie wolno palić śmieci, szczególnie butelek plastikowych i odpadów chemicznych czy elektronicznych. Czy wiesz, że podczas spalania konserwowanego drewna, czyli na przykład okien, wydziela się arszenik, toksyczny i rakotwórczy już w mikroskopijnych ilościach? Śmieci domowe składają się z bardzo wielu różnych substancji. Nie wolno ich spalać w piecu domowym, gdyż piec przystosowany jest do spalania węgla lub drewna. Do tego celu są specjalistyczne, nowoczesne spalarnie odpadów. Warunki spalania w tych spalarniach są tak dobrane, że podczas emisji nie powstają żadne substancje szkodliwe. Natomiast w piecu domowym przy spalaniu w znacznie niższej temperaturze będziemy generowali wiele szkodliwych substancji chemicznych, takich jak dioksyny czy węglowodory aromatyczne. Weźmy pod uwagę też, że w piecu domowym komin ma bardzo niską wysokość. Wobec tego popiół i ten dym, który z komina się wydostaje, będzie spadał bezpośrednio na podwórko przydomowe. Na terenach wiejskich jest to zjawisko powszechnie realizowane. Natomiast w terenach miejskich dom jest blisko jeden drugiego. Oprócz tego znajdują się blisko osiedla mieszkaniowe. Wobec tego istnieje problem z przewietrzaniem miasta, które jest znacznie gorzej przewietrzane. Niestety, ale spalanie odpadów jest problemem w Polsce bardzo powszechnym, a jest to zjawisko bardzo niekorzystne, powodujące powstawanie smogu, powstawanie zanieczyszczeń chemicznych, które są dla nas bardzo uciążliwe, przy okazji zabronione prawem. Dlatego postępujmy nowocześnie, postępujmy zgodnie z wymaganiami środowiskowymi, tak żebyśmy żyli zdrowo i nie palmy śmieci w domu. A ty co możesz zrobić? Możesz zostać ambasadorem czystego powietrza. Wcale nie trzeba odbierać pracy górnikom, aby w Polsce było czyste powietrze. Wystarczy o nie zadbać. Zadbaj o to, czym oddychasz. A może ty chcesz zostać moim asystentem?